Zapraszam Was dzisiaj na przepyszną, odżywczą, sycącą na wiele godzin i tanią zapiekankę carnivore, która jest doskonała tak naprawdę na każdej diecie, ale szczególnie na diecie ketogenicznej, niskowęglowodanowej albo właśnie carnivore. Składniki już czekają, zobaczcie jak szybko można taką zapiekankę przygotować. A potrzebne składniki to przede wszystkim mielone mięso, u mnie jest to mielona wołowina, 450 do 500 gramów mielonego mięsa, 4 jajka, ser żółty, starty, może być mozzarella, cheddar, taki jaki lubimy. U mnie to jest ten dubliner, taki irlandzki ser. Kilka plasterków surowego boczku, oczywiście sól i opcjonalnie ser brie, jako dodatek tylko. Możemy też dodać warzywa, jeżeli jesteśmy na diecie ketogenicznej i chcemy podsmażoną cebulkę, pieczarki, paprykę, szparagi, brokuły, to na co mamy ochotę. Na diecie carnivore staramy się jednak trzymać tych właśnie składników. Kroimy na mniejsze kawałki i mogą być one albo bardzo malutkie, albo większe, tak szczerze mówiąc jak lubimy. I na rozgrzaną patelnię dodajemy boczek. I zmniejszamy trochę, jeżeli mamy żeliwną, zmniejszamy temperaturę, bo nie potrzebujemy tak wysokiej. Patelnia żeliwna utrzymuje dosyć długo temperaturę. Mięso osuszyłam i teraz dorzucę je za chwilę do boczku. Doprawiamy ulubionymi przyprawami. Sól, może być pieprz, czosnek suszony, co kto używa. Jeżeli tylko sól, to dodajemy samą sól. Cała nasza praca przy tej zapiekance to jest właśnie podsmażenie mięsa, a reszta już robi się sama. Ja tego mięsa nie przesuszam za bardzo, nie lubię, gdy ono jest suche. Tu jest dużo jeszcze tłuszczu, który możemy odlać, jeżeli nie lubimy, a jeżeli lubimy, możemy to wszystko dać do zapiekanki. I teraz będziemy dodawać pozostałe składniki, ale chcę Wam powiedzieć jeszcze, jak ją później przygotować. Jeżeli mamy urządzenie, które ja użyję, Vortex Plus, to jest świetne, bo tutaj najkrócej, najoszczędniej zrobimy sobie w tym zapiekankę i ja Wam dzisiaj to tak pokażę. Jeżeli ktoś ma Instant Pota, może zrobić wszystko w tym jednym urządzeniu, w jednym garnku, tam podsmażyć, tam zapiec i wszystko zrobić. Natomiast jeżeli ktoś ma patelnię żeliwną, to może tutaj właśnie też dalsze kroki robić już w tej patelni. Nie musi tego zdejmować, dlatego że z tą patelnią oczywiście poza rączką możemy to włożyć do piekarnika i zapiekać. Tutaj oddzielamy żółtka od białek, bo ja chciałabym zrobić z żółtek sos, którym posmarujemy to mięso. Ja białka troszkę roztrzepię, można to zrobić widelcem i wlewamy białka do mięsa. Żółtka mieszamy i dodajemy do nich kilka łyżek śmietanki, kremówki i tym sosem polewamy. Tu jest bardzo dużo tłuszczu. Także jeżeli komuś szkodzi taki tłuszcz ciepły i jeszcze nie jest zaadaptowany, to polecam ten tłuszcz najpierw odlać z tego mięsa, żeby nie było go za dużo. I tutaj mam 100 gramów sera, startego sera żółtego. Część dodam już teraz i będę zapiekać, a część dopiero kilka minut przed wyjęciem. Tak, żeby on się ładnie rozpływał później na koniec. To jest opcjonalny dodatek, ja też dodam na ostatnich kilka minut, bo uwielbiam jak to tak się rozpływa ten ser. I wkładamy do pieczenia. Jeżeli mamy Vortex, w którym ja będę piec, albo Instant Pot, w każdym z tych garnków możemy to upiec, nastawiamy temperaturę pieczenie 200 stopni Celsjusza i 15 minut. Jeżeli robimy to w piekarniku, również nagrzewamy wcześniej piekarnik, wstawiamy do temperatury 200 stopni Celsjusza na jakieś 20 minut. Tak to wygląda po 15 minutach. Jak widzicie, jest tutaj sporo tłuszczu, który możemy sobie jeszcze odlać i później na nim coś usmażyć. Ja bardzo lubię, gdy to jest takie twarde i teraz przypieczone, dlatego ja to najpierw tak zapiekam, a teraz wkładam jeszcze na 5 minut, dodaję pozostały ser i jeszcze tylko chwilkę. W Vortexie to potrzebujemy na to tylko minutę. Także zapiekanka po tych 15 minutach tutaj jest już gotowa, ale możemy dodać jeszcze właśnie ser, który się ładnie rozpłynie. I to jest właśnie to. I to jest najprzyjemniejsza część tego filmiku, przynajmniej dla mnie. Kroimy i zajadamy.
Wszystkie składniki i ich ilość podałam tylko po to, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają proporcje makroskładników i mogli sobie to jakoś wyobrazić. Natomiast tutaj naprawdę można dodawać wszystko na oko, jak lubimy. Jeżeli chcemy więcej boczku, inne mięso mielone, możemy dodać ser, możemy pominąć ser, możemy dodać więcej jajek. Tak naprawdę szalejemy tak, jak lubimy.